Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Projektu na Piątkę. Jak widzicie, ja w dalszym ciągu działam sobie w hali remontowej Bartka z BZQ Camp. Dzięki uprzejmości Bartka mogę tutaj sobie działać teraz, gdy na dworze jest zimno, a ja prowadzę właśnie takie prace, które wymagają jednak troszeczkę wyższej temperatury, no i żeby nie padało, czyli zajmuję się głównie malowaniem przyczepy. Jak widzicie, przyczepa w tym momencie jest zglebowana, nie ma ramy. O tym będzie zupełnie osobny odcinek. Ja jestem w trakcie malowania przyczepy, natomiast dzisiaj będę chciał zająć się jeszcze jedną rzeczą, którą również muszę zrobić w trakcie malowania, no w zasadzie przed jego skończeniem, czyli będę chciał zająć się oknem dachowym, a w zasadzie zmniejszeniem jego średnicy, jego otworu. Fabrycznie to okno jest w wymiarze 50×50 i ogólnie fajnie, że ono jest takie dosyć spore, natomiast jak się okazuje w dzisiejszych czasach standardem jest raczej wymiar 40×40 i bardzo mało jest okien, które pasują do tego oryginalnego otworu. Natomiast jakichś fajniejszych okien, na przykład z wentylatorem, w zasadzie nie ma. Więc stąd decyzja o tym, żeby dostosować wymiary tego otworu do dzisiejszych standardów i zmniejszyć je do wymiaru 40×40. Będzie to miało również jeszcze jeden, z mojego punktu widzenia, dosyć istotny plus, a w zasadzie nawet dwa. Pierwszy to taki, że będę miał tutaj po bokach troszeczkę więcej miejsca, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Mówię o bokach tutaj na dachu. Natomiast drugi plus jest taki, że ściany, które są od łazienki, w tym momencie przy tym szerszym okienku są bardzo na styk. Ja specjalnie takie zrobiłem, ponieważ wiedziałem, że będę to okienko chciał zmniejszać. No i dzięki temu, że ten otwór okienny będzie mniejszy, to te ściany mogą być szersze i będzie tam dystans jeszcze, żeby spokojnie można było na przykład zamontować ramkę od moskitiery. Tak to na ten moment u mnie wygląda. Tutaj widzicie pierwszą warstwę, miejscami jest druga, ale okolice tutaj okienka specjalnie nie domalowywałem, dlatego że wiedziałem, że będę tu jeszcze prowadził te prace. Jak widzicie, tutaj mamy powierzchnię dachu, która jest generalnie zakrzywiona. W mojej przyczepie ten dach nie jest płaski, natomiast tutaj okolice okienka mają takie wypłaszczenie. Tutaj jest troszeczkę większy ten rancik, tutaj jest praktycznie minimalny, po to, żeby właśnie te okolice okna były w miarę płaskie. No i na końcu jest jeszcze taki kołnierz. Ten kołnierz według mnie to jest bardzo fajna sprawa, ponieważ on zdecydowanie ogranicza możliwość podciekania i wpływania wody. No i teraz jak ja bym chciał to zrobić, żeby zamontować to okienko? Oczywiście możliwości jest kilka, natomiast z tego co widziałem, bardzo często ludzie ścinają ten rancik i płaszczyznę, którą doklejają, licują z tą płaszczyzną tutaj dookoła. Ogólnie myślę, że spoko pomysł, natomiast ja bym chciał zrobić to troszeczkę inaczej i już Wam mówię, jak ja bym to widział. Nie wiem jeszcze, czy mi się tak uda, ale spróbuję. Chciałbym, aby ta płaszczyzna, którą tutaj dołożę, to zwężenie, nie licować do tej płaszczyzny, tylko licować właśnie do końca tego rancika. Na ten moment wydaje mi się, że ma to kilka plusów. Po pierwsze, licując tutaj wyżej, zachowam ten kołnierz, który zdecydowanie ogranicza podciekanie wody. A druga kwestia jest taka, że z tego co patrzyłem, te nowe okienka często mają wymaganą jakąś tam grubość ściany, minimalną grubość ściany, na jakiej mogą być montowane i często to jest 2-3 cm. I ponieważ ja jestem dosyć wysoki, a niewiadówki nie są zbyt wysokie, to nie chciałbym tracić tych centymetrów jakby w dół. Wolę z tym okienkiem pójść w górę i wtedy dołożyć te centymetry jakby powyżej wewnętrznej powierzchni dachu. Także myślę, że takie rozwiązanie bardziej mi się sprawdzi. Natomiast jeśli chodzi o samo wykonanie tego wypełnienia, to myślę, że dobrym rozwiązaniem będzie zastosowanie tutaj sklejki brzozowej, która jest ogólnie dosyć odporna na wilgoć. To jest sklejka 10.
muszę odrysować ten kształt, ponieważ on nie jest kwadratowy. Wbrew pozorom to jest dosyć mocno powyginane, pofalowane. Tutaj nie ma kątów, także odrysowanie tak po prostu kwadratu 50 na 50 na pewno by nie zdało egzaminu, to by nie pasowało. Także położę sobie na górę tą sklejkę, która ma troszeczkę większy format. Od wewnętrznej strony odrysuję sobie tutaj krawędzie tego otworu. Wytnę taki, powiedzmy, kwadrat. No i oczywiście w środku wytnę otwór 40 na 40 tam z jakimś małym, nie wiem, 2 mm zapasem, żeby tego nowego okienka no nie wciskać tak na siłę. Natomiast żeby to wszystko ze sobą tutaj poskładać, to myślę, że zrobię w ten sposób, że wezmę listewki drewniane, które będą, powiedzmy, tej długości, zamocuję je tutaj właśnie do powierzchni tego wypłaszczenia. Jeszcze zobaczę, czy na klej, czy na wkręty, po prostu przewiercę się tutaj i je przykręcę, a później zalepię te dziury szpachlówką. I wtedy na tych listewkach oprę sobie tą nową ramkę, zaizoluję ją tutaj dookoła i ponieważ ta krawędź nie jest równa, tutaj jest taki uskok, tutaj to jest w ogóle masakra, nie wiem, która wersja jest prawidłowa, czy ta. W każdym razie, jak już będę miał wsadzoną tą ramkę, ona mi mniej więcej pokaże, do którego poziomu należy się łapać. I myślę, że zalaminuję ją tutaj od góry po to, żeby to było wodoodporne i szczelne, a następnie pomaluję Raptorem. I myślę, że tak przygotowane miejsce na nowe okienko będzie po pierwsze fajnie zespoinowane, bo tutaj będzie sklejone na żywicę. Być może tutaj jeszcze od wewnętrznej strony dam jakiś klej bądź jakąś sikę, jakiś uszczelniacz. Zobaczę, jak to mi się uda tutaj stosować, jak będzie wyglądało i myślę, że będzie się fajnie sprawdzać. Natomiast z faktu, że już mam po części zrobione wnętrze, widzę tutaj pewną komplikację. Muszę tak sobie tutaj to miejsce przygotować, szczególnie właśnie do żywicowania, żeby ta żywica nie kapała mi do środka i na przykład nie pokapała na wykładzinę. No i w drugą stronę oczywiście też nie chcę, żeby mi ona gdzieś tutaj bardzo daleko spływała, no bo już mam te powierzchnie przygotowane, także będę tu musiał jakoś sobie to pewnie dobrze okleić. Ok, dużo gadania, zabieram się do pracy, odrysowuję i wycinam sobie na razie tą ramkę. No dobrze, mam sklejkę, już sobie odrysowałem ten kształt, więc zabieram się za wycinanie. Ok, mam ten element wycięty, ponieważ miejsca styku tej formatki z dachem będą zalaminowane, no to myślę, że jakość tych cięć nie musi być jakaś szczególna, więc też nie przykładałem się do tego jakoś specjalnie. Wyszło to tak jak po prostu spod wyżynarki i wynikało z tych linii, które sobie wcześniej odrysowałem. Pewnie będzie trzeba to jeszcze przymierzyć, czy na pewno wszystko się zgadza, ewentualnie nanieść jakieś poprawki, ale skoro mam już tą formatkę tutaj w tym miejscu, to od razu zabiorę się też za wyrysowanie i wycięcie tego otworu 40 na 40. Będzie mi też łatwiej przymierzyć taką ramkę niż całą płytę. Ok, wyrysowałem to sobie, sprawdziłem wymiary przekątnych, żeby mieć pewność, że wyszedł mi w miarę kwadrat, a nie jakiś rąb. Wszystko się zgadza, więc wycinam ten środek, żeby została mi tylko ramka. No dobra, ramka jest, więc nie ma na co czekać, tylko trzeba ją przymierzyć. Wchodzi dosyć ciasno, ale to dobrze, trzyma się bez problemu. Tak wygląda to przy pierwszej przymiarce. Myślę, że jest całkiem w porządku. Przymocuję te listewki jednak na wkręty. Trudno, przewiercę to, później zalepię. Nie jest to jakiś duży problem, ale dzięki temu, że one będą się trzymały na wkrętach, to będę mógł pewnie i tak jakby solidnie oprzeć tą ramkę właśnie na tej powierzchni. I myślę, że to fajnie tutaj
będzie pasowało. Na szczęście jestem szczupły, ale troszkę ciaśnie się tutaj zrobiło. Dobra, mam przygotowane wkręty oraz tutaj mam listewki, które przykręcę tutaj w tej płaszczyźnie, żeby zlicować sobie tą ramkę. Dam tutaj podkładkę, żeby nie uszkodzić za bardzo laminatu przy dociąganiu. Gdzieś tutaj powinno być. Trochę ręki mi brakuje. Ok. Takie zaciski są bardzo przydatne przy tego rodzaju pracach, bo właśnie gdy brakuje trzeciej ręki, to one się super sprawdzają. O. Ok, trzyma. Ok, ramkę mam już wstępnie osadzoną i teraz jak już to osadziłem na tych listewkach, które mi licują dół do tej płaszczyzny, dochodzę do wniosku, że to w tym przypadku chyba była najlepsza opcja, z tego względu, że dopiero teraz widzę, jak krzywo jest ucięty ten rand i jaka jest różnica pomiędzy poszczególnymi miejscami. Tutaj jest na przykład to praktycznie na zero, natomiast tutaj mam prawie centymetr różnicy, także ciężko by było osadzić tą ramkę, tą nową płaszczyznę pod okno równo, tak żeby z każdej strony to ładnie licowało. Natomiast w tej wersji widzę jeszcze jeden plus. Ten kołnierz, tą ramkę na zewnątrz wykorzystam jako taką formę, która będzie mi zapobiegała temu, żeby żywica, którą tutaj nałożę, wypływała mi na zewnątrz, a dzięki temu, że tutaj z każdej strony mam przynajmniej kilka milimetrów tego kołnierza, to będę mógł zdecydowanie łatwiej nałożyć grubszą warstwę tej żywicy z matą i nie będzie mi to w ogóle ściekało tutaj na zewnątrz. Także myślę, że to będzie fajna opcja. No dobrze, ramkę mam już osadzoną, więc w zasadzie można by było przystąpić do jej laminowania, ale z tego względu, że już przyczepkę mam po części w środku wykończoną, pojawia się tutaj pewna trudność, którą muszę sobie ogarnąć, a więc fakt, że ta ramka nie przylega idealnie do krawędzi tego otworu okiennego. W związku z tym w momencie, gdy będę tutaj nanosił żywicę, ta żywica przeciekałaby mi tutaj od spodu i brudziła wnętrze. Muszę jakoś temu zaradzić. No i wymyśliłem w ten sposób, że uszczelnię te krawędzie od wewnętrznej strony klejem montażowym Mamut, który od razu złapie mi tą ramkę i jakby przymocuje już we właściwym miejscu, wzmocni jej osadzenie, a z drugiej strony uszczelni właśnie krawędzie, dzięki czemu ta żywica nie będzie się dostawać do środka. Oczywiście pozostaje jeszcze tutaj ta krawędź, natomiast mam taki pomysł, żeby wykorzystać kawałki jakiejś cienkiej sklejki albo HDF-ki i przytakerować tutaj takie cienkie paski dookoła, żeby po tej stronie również powstała taka mała krawędź zapobiegająca właśnie wciekaniu żywicy i dzięki temu zbuduję sobie tutaj takie jakby korytko, taką formę właśnie na ten nowy laminat, który tutaj powstanie. Z bliska z tej strony wygląda to właśnie w ten sposób. Zobaczcie, to jest takie krzywe, więc tutaj nie jest to idealnie spasowane i to jest właśnie ten problem, te miejsca, w których żywica by mi po prostu do środka wciekała. No dobra, klej mam, więc nie pozostaje nic innego, jak go po prostu nałożyć. On jest bardzo gęsty, więc w zasadzie od razu myślę, że mi to uszczelni na tyle, że nie będę musiał czekać, aż on zaschnie, tylko będę mógł od razu zabrać się
za nakładanie żywicy od drugiej strony. Tak to uszczelniłem tym klejem. Myślę, że będzie ok, że ta żywica nie będzie tutaj już teraz przeciekać. Tu od zewnętrznej strony również ten klej powychodził, także myślę, że będzie w porządku. Całość okleję sobie jeszcze tutaj dookoła taśmą malarską, tak na wszelki wypadek, gdyby coś mi się tutaj zaczęło rozlewać, chlapać, to żeby te straty były jak najmniejsze, żeby tych zabrudzeń było po prostu jak najmniej. Nie będę wtedy musiał tego wszystkiego dodatkowo jakoś szczególnie czyścić. Ok, i w tak przygotowanym miejscu pracy zabieram się do zalaminowania tego elementu, więc rozrabiam żywicę, tnę odpowiedniej szerokości paski maty i nakładam. Zobaczymy, jak to będzie szło. No dobrze, ja otwór mam już tutaj zalaminowany, to sobie na razie schnie. Troszeczkę tutaj już zdążyłem posprzątać. Ten patent z tą ramką myślę, że bardzo dobrze mi się sprawdził. W zasadzie nic nie pociekło mi do środka. Dosyć łatwo wtedy też się nakładała ta żywica z matą, jej kolejne warstwy, bo zależało mi na tym, żeby ta warstwa też była dosyć gruba. Nie rozlewało mi się to nigdzie dalej. Tutaj jakieś pojedyncze kropelki, jakie pociekły, ograniczyły się w zasadzie do tego obszaru z taśmą. Tak jak widzieliście, tutaj miałem taki duży karton, na którym kolejne partie tej żywicy sobie rozrabiałem. No i nakładałem dookoła. Oczywiście jak to zaschnie, to te wszystkie sterczące fragmenty maty szklanej zostaną obcięte. Chyba jeszcze na to nałożę tą szpachlówkę zieloną. Zobaczę, pomyślę. No i cóż, teraz trzeba poczekać, żeby to stężało. Z bliska wygląda to w ten sposób. Ok, żywica zastygła. Ja poobcinałem również te takie sterczące włosy, żeby mi one nie przeszkadzały, więc zabieram się do nałożenia tej zielonej szpachlówki. Mam już tą ramkę wypełnioną tą masą szpachlową. Jest to tak mocno z grubsza wypełnione, ponieważ i tak trzeba będzie wziąć jakiś grubszy
papier ścierny, jakiś gruboziarnisty i to gruntownie przeszlifować. Być może jeszcze dołożę tutaj drugą warstwę, zobaczę jak to będzie wyglądało po wyszlifowaniu i nadaniu takiej w miarę płaskiej, w miarę gładkiej struktury. Natomiast na ten moment ja to muszę zostawić, żeby to naprawdę porządnie zaschło, aby nadawało się do szlifowania. No dobrze, ta masa szpachlowa już sobie całkowicie wyschła, żywica też, więc chciałbym powoli zmierzać ku końcowi zabawy z tym otworem na okno, więc za chwilkę rozmontuję sobie tutaj te elementy, powiedzmy konstrukcyjne, które ułatwiały mi zaszpachlowanie tego, wypełnienie tego otworu. No i oczywiście przeszlifuję całość, żeby to było gładkie. No i zobaczymy jak to wyjdzie, czy będą tutaj potrzebne jeszcze jakieś poprawki, czy uda mi się zeszlifować to do takiej w miarę płaskiej powierzchni. Udało mi się to z grubsza odłupać, więc ten temat mam już załatwiony. Pora więc na szlifowanie, ale jak wiecie, mam środek już częściowo zrobiony, więc muszę sobie to tak zabezpieczyć, żeby pył z tego szlifowania nie wpadał mi do środka i nie brudził przyczepy, nie zapylał jej. Więc wymyśliłem sobie, że zrobię tak, że wezmę srebrną taśmę, przykleję ją tutaj od spodu po obwodzie jako uszczelnienie i wykorzystam ten fragment sklejki, który tutaj wycinałem, wsadzę go w środek. Tutaj sobie przykręcę te listewki, które wcześniej wspierały mi tą ramkę, przesunę je po prostu bardziej na środek i teraz one będą mi wspierały to wypełnienie. I docisnę tą taśmę klejącą srebrną, żeby ona mi to zaizolowała. Myślę, że to wystarczy, żeby znacząco ograniczyć wpadanie tego pyłu do środka. Także zabieram się za zamknięcie tego otworu, zaizolowanie tego. No dobra, jak widzicie, włożyłem sobie tutaj tą sklejkę, którą wcześniej wyciąłem z tego otworu i ta sklejka pomoże mi trzymać w miarę tutaj poziom, płaszczyznę, do której będę chciał szlifować. Ale ponieważ ta ramka jest zrobiona z takiej samej sklejki, no to gdybym szlifował do grubości, jaką mi wyznacza ta sklejka, no to w zasadzie bym zeszlifował cały ten laminat i doszlifował się do sklejki. Żeby tego uniknąć, no bo nie po to tutaj to wypełniałem, żeby sobie to wszystko zeszlifować, to podłożyłem jeszcze pomiędzy te listewki wspierające, a tą sklejkę po dwie takie HDF-ki, które są grubości 3 mm, czyli podniosłem tą sklejkę względem ramki o mniej więcej 6 mm. Dzięki temu, szlifując do tej powierzchni, grubość tego laminatu, który tutaj uzyskam, będzie miał właśnie około 6 mm. Więc pora na szlifowanie. Także zakładam maseczkę, żeby nie wdychać tutaj w kali pyłu z tej szpachlówki. Przebieram się w kombinezon, żeby nie być całym opylonym i biorę się za szlifowanie. Ok, dzięki temu odciągowi naprawdę fajnie się to robi, nie pyli się jakoś bardzo. Natomiast przeszlifowałem sobie już w zasadzie większość. Zaraz Wam to pokażę też z bliska,
Nie mogę kamery postawić na dachu, ponieważ w momencie szlifowania ona wpada w duże wibracje, po prostu obraz się mega trzęsie, więc musi ona być tam, gdzie jest. Nie mam jakby tutaj możliwości postawienia jej bliżej, ale nieważne, zaraz Wam pokażę to z bliska. Natomiast przeszlifowałem już praktycznie całe, został mi tam jeszcze kawałeczek, do którego ciężko mi troszkę sięgnąć. I widzę w tym momencie, że z tamtej strony ta powierzchnia jest naprawdę w większości fajnie gładka, można by było tam lekko ją uzupełnić tylko szpachlówką. Natomiast przede wszystkim z tej strony oraz tutaj z tyłu ten rand, który tutaj występuje, musiał być sporo niższy niż po tamtej stronie, bo ja do niego tak mniej więcej wypełniałem i tutaj nałożyłem tej szpachlówki zdecydowanie mniej i teraz tak się zastanawiam, czy nałożyć jeszcze jedną warstwę i wyrównać te nierówności. W sumie nie byłoby z tym jakoś bardzo dużo pracy, ona też szybko schnie, czy też po prostu obniżyć tą sklejkę, wyciągnąć jedną z tych podkładek i o 3 mm dać ją niżej. Wtedy bym to już zeszlifował w zasadzie pewnie do gładkiego i też po tamtej stronie nie miałbym już nic do uzupełniania. Kurczę, no nie wiem, zastanawiam się. Widzę tutaj też, że te krawędzie są dużo niżej, więc w niektórych miejscach po prostu ten rand był niższy, ale tutaj nałożyłem tej szpachlówki po prostu za mało. Pokażę Wam to z bliska, żebyście wiedzieli, o czym mówię. Zobaczcie. Tutaj po tej stronie, może jeszcze przybliżę, ta powierzchnia no w większości już jest naprawdę gładka. Tutaj pozostały takie małe nierówności, które można by było wypełnić, czy jeszcze tą szpachlówką, czy tą białą żelkotową. Natomiast tutaj, może z tej strony to pokażę, tu w tym miejscu no, nałożyłem zdecydowanie za mało, to jest ze 2 mm różnicy w tych poziomach. Także teraz no, mocno się zastanawiam, czy jeszcze zeszlifować ze 3 mm. W sumie to by było dosyć sporo szlifowania. No i też troszeczkę tracę na grubości tej ramki, a te nowe okna mają też swoje wymagania co do minimalnej grubości dachu, na których można je montować i te milimetry by mi się w sumie przydały. Dobra, przemyślałem temat, te milimetry mi się przydadzą, ta szpachlówka schnie szybko, a tutaj jest to cienka warstwa o dosyć dużej powierzchni, więc myślę, że momentalnie ona zwiąże. Więc doszlifuję sobie to do końca, żeby mieć już taką fajną powierzchnię, do której będę po prostu tą szpachlówkę nakładał. Także biorę się szybciutko tutaj do dokończenia tego elementu, odpylam ten kawałek, odpuszczam i nałożę tutaj jeszcze jedną warstwę. For tonight to come, been working hard all day. Wiecie co, jeszcze raz przemyślałem tą kwestię, czy obniżyć tą deskę i zeszlifować do jej powierzchni, czy nakładać tutaj kolejne warstwy. I stwierdziłem, że jednak nie będę tych warstw tutaj dokładał. Z tego względu, że tutaj widzę w niektórych miejscach krawędzie są też dużo niżej, więc musiałbym później jeszcze wyprowadzać te krawędzie. A chciałbym naprawdę dzisiaj to okienko skończyć. Tutaj jak nałożę tą kolejną warstwę, musiałbym czekać, aż ona przeschnie drugi raz. Więc jednak obniżę tą deskę i zeszlifuję po prostu do jej powierzchni. Myślę, że w ten sposób praktycznie całość będzie taka gładziutka jak tutaj. Może będą jakieś bardzo pojedyncze miejsca do uzupełnienia, ale na pewno będzie tego dużo mniej. Natomiast jeśli chodzi o tą minimalną grubość dachu, która jest wymagana przy nowych oknach, mam pewien pomysł, jak w razie potrzeby sobie z tym poradzić. Także to będzie pewnie gdzieś tam w odcinku o montażu już tego okna. W takim razie ja biorę się za obniżenie tej deseczki. To będzie prosta sprawa. Poluzuję tylko wkręty, które ją trzymają, wyciągnę po jednej podkładce
dociągnę i powinno być w porządku i doszlifuję to i myślę, że temat nowego rozmiaru okna, nowej ramki pod okno będę miał załatwiony. Jak może widać, nie wiem czy to widzicie na kamerze, ta wkładka jest obniżona o 3 mm. Tu mi powstał taki rancik, więc tyle muszę zeszlifować. Zakładam maseczkę i szlifuję, lecę z tym tematem. Time goes by so fast. Gonna find me having a good time. Gonna find me having a good time. No dobra, temat szlifowania w zasadzie chyba mam skończony w tej przyczepie i mam nadzieję, że prędko nie będę musiał do niego wracać. Ale wracając do ramki, zaraz Wam pokażę to z bliska. Zszedłem tak mniej więcej 2 mm, nie szlifowałem 3 mm, z tego względu, że już zauważyłem, że po zebraniu dwóch w zasadzie większość miejsc jest zeszlifowana na gładko. Musiałbym zbierać bardzo dużo materiału, a tak naprawdę zyskałbym tylko to, że w niektórych miejscach te dołki byłyby minimalnie płytsze. Natomiast nie ma ich dużo, są one naprawdę takie płyciutkie, więc wezmę tą szpachlówkę żelkotową, ponieważ ona dużo łatwiej i fajniej rozprowadza się właśnie w takich płytkich, małych miejscach. Tylko je wypełnię. Tutaj widzę jest jakieś rozwarstwienie laminatu, więc takie drobne ubytki jeszcze powypełniam. Wypełnię te dziury po wkrętach tych konstrukcyjnych, które mi trzymały tą ramkę. Zdemontuję sobie tą deskę, ponieważ dużo łatwiej będzie mi prowadzić dalsze prace przy przyczepce, mając jednak tutaj dostęp przez to okienko, więc będę miał tutaj zdecydowanie lepszy dostęp, a ponieważ tego wypełnienia, które mi pozostało, jest bardzo mało, to myślę, że nie będzie to problem, żeby nawet ręcznie i z odkurzaczem to tylko tak przeszlifować, liznąć, żeby było gładkie. Zobaczcie, tak to na ten moment wygląda. Chyba jest w miarę równo i prosto. Ja teraz wezmę, odtłuszczę tą powierzchnię i nałożę tą szpachlówkę właśnie w takie małe dziurki, które tutaj pozostały i tam po drugiej stronie w takie miejsca, które były niżej i się nie doszlifowały. No i temat okienka będzie załatwiony. Zobaczcie, tak to poszpachlowałem. Nie było tego szpachlowania dużo, jak widzieliście, tej szpachli zużyłem bardzo mało. Także teraz czekam, żeby mi to wyschło i tylko tak zrównam i będzie gotowe do malowania. Chłopaki tutaj ostro działają, więc pewnie na mikrofonie słychać troszeczkę ich tutaj pracę, ale oni robią swoje, ja robię swoje. Ok, szpachlówka żelkotowa mi zaschła, więc wezmę sobie taki drobniejszy papier 120, przeszlifuję tą ramkę jeszcze raz dookoła oraz tutaj te dziurki, które zalepiłem po wkrętach i myślę, że na tym temat okienka będzie załatwiony. Zobaczymy, jak to wyjdzie po przeszlifowaniu. Także włączam timelapsa, zakładam maseczkę i lecę tutaj dookoła tą ramkę. To play. There is nothing like feeling young and free. Gonna leave it all behind, all behind. Time goes by so fast. Gonna find me having a good time. Tak mi to wyszło. To jest naprawdę fajne, równiutkie. Tutaj te krawędzie też przeszlifowałem, także myślę, że będzie nie najgorzej. Tak to wygląda. No dobrze,
Ja swoją ramkę na okno mam już zrobioną. Teraz wystarczy ją pomalować. Zamawiam jakieś fajne, nowe okienko i temat mam załatwiony. Także dajcie znać, co o tym sądzicie, czy takie rozwiązanie ze zmniejszeniem okienka to fajna sprawa, czy to jest dobrze zrobione. Napiszcie, co o tym sądzicie. Ok, ja na tym kończę dzisiejszy odcinek. Dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć!